Bywa, że po całym dniu siadasz w końcu w ciszy. I nie chodzi o zmęczenie fizyczne. To coś głębszego. Taki ciężar, który nosisz nie od wczoraj. Uczucie, że dajesz z siebie naprawdę dużo, ale nikt tego nie zauważa. I nawet gdy jesteś już na granicy swoich sił, to i tak nikt nie widzi, że coś jest nie tak. Może znasz to uczucie, może nosisz je już od dawna. I może właśnie teraz nadszedł moment, żeby na chwilę się zatrzymać i spojrzeć głębiej. Bo pewne rzeczy zaczynają się zmieniać dopiero wtedy, gdy zaczynasz je rozumieć naprawdę od środka. Z czasem zaczynasz się rozmywać. Jak zdjęcie, które z każdym rokiem traci ostrość. I nagle łapiesz się na tym, że ludzie zaczęli traktować cię jak pewnik. Jak coś, co zawsze było, zawsze działało i zawsze będzie. Ale w środku czujesz, że to nie jest w porządku. Bo przecież ty też jesteś człowiekiem. Nie chodzi tylko o to, że ktoś zapomniał podziękować. Chodzi o ten coraz trudniejszy do zniesienia moment, gdy czujesz, że twoja obecność przestała mieć znaczenie, nawet dla tych, dla których kiedyś była wszystkim. Coraz częściej budzisz się z uczuciem, że jesteś tylko mechanizmem sprawnym, cichym, wydajnym, ale bez duszy, bez światła, bez powodu, by się zatrzymać i zapytać, czy to wszystko jeszcze mnie karmi, czy już tylko wyczerpuje. I nawet nie wiesz, kiedy stajesz się swoją własną karykaturą z zewnątrz, silny, niezawodny, odpowiedzialny, ale w środku samotny i coraz bardziej zmęczony rolą, której już nie chcesz grać. Może myślisz, że jedynym sposobem na zmianę jest ucieczka, odcięcie się, rewolucja, zostawienie wszystkiego i zaczęcie od nowa. Ale tak naprawdę najważniejsza zmiana zaczyna się w ciszy. Zaczyna się od jednego bardzo prostego, a jednocześnie trudnego kroku powiedzenia sobie wprost: nie chcę już żyć w świecie, w którym ja jestem ostatni na własnej liście. To nie jest bunt, to nie jest egoizm, to nie jest słabość. To akt odwagi, którego przez lata nikt ci nie pokazał, bo odważni przecież się nie zatrzymują, prawda? A jednak największa siła to ta, która pozwala na łagodność wobec siebie, na to, żeby nie być już tylko narzędziem do rozwiązywania cudzych problemów, ale też człowiekiem, który może mieć swoje. I choć droga przed tobą może być nieoczywista, to pierwszy krok masz już za sobą. Właśnie go robisz, słuchając tych słów. Bo życie nie polega na tym, żeby ciągle coś udowadniać, ale na tym, by codziennie małymi krokami budować zaufanie do siebie, do swojego serca, do swojego tempa. To zaufanie rodzi się wtedy, gdy przestajesz siebie krytykować za to, że jesteś zmęczony i zaczynasz siebie wspierać, jak najlepszego przyjaciela, którego nie chcesz już więcej opuszczać. I kiedy ta relacja z samym sobą znów zacznie oddychać, świat dookoła też się zmieni, bo ludzie, którzy cię otaczają, zaczną widzieć kogoś, kto nie tylko jest, ale też jest sobą w pełni świadomie z godnością. To nie jest historia o wielkim przełomie. To nie jest opowieść o kimś, kto jednego dnia się obudził, wstał, zmienił wszystko i już nigdy nie wrócił do dawnych schematów. Bo życie tak nie działa. Zmiana ta prawdziwa dzieje się cicho. Zaczyna się w miejscach, których nikt nie widzi, w myślach, w uczuciach, w decyzjach, które na zewnątrz mogą wydawać się niewielkie, ale w środku są jak powrót po latach tułaczki. To momenty, w których nie udajesz już, że wszystko gra, w których nie potrzebujesz już uznania, żeby poczuć swoją wartość, w których przestajesz się karać za to, że masz granice, emocje, potrzeby. To powrót do siebie niespektakularny, ale cichy i głęboki. I to właśnie ten powrót zmienia wszystko. Nie świat, nie ludzi wokół, ale ciebie. A kiedy ty się zmieniasz, zaczynasz przyciągać inne rozmowy, inne relacje, inne odpowiedzi. Zaczynasz zauważać, że to, czego szukałeś w oczach innych, uznania, szacunku, troski, naprawdę zaczyna się w tym, jak patrzysz na siebie sam. Bo może po raz pierwszy od dawna nie musisz nic udowadniać, nie musisz być lepszy, szybszy, bardziej dostępny. Może wystarczy, że jesteś. Naprawdę jesteś. I wtedy, w tej zwykłej chwili wieczorem w kuchni, w milczeniu, może z kubkiem herbaty czujesz coś, czego dawno nie czułeś. Spokój, nie euforię, nie zachwyt, po prostu spokój. Bo wiesz, że zaczynasz wracać do miejsca, w którym życie smakuje inaczej, prościej, głębiej. Do miejsca, w którym ty sam jesteś dla siebie kimś ważnym.